potrzebę zabawy, tak? I jak bardzo dużo robią dla dzieci. I też to, że dzieci tak muszą się bawić w takich warunkach, a jednocześnie w takich warunkach bawić się nadal potrafią. Więc tak, ja dzisiaj chciałam opowiedzieć o zabawie bardzo praktycznie, bo też jestem praktykiem i wiele lat pracowałam jako terapeutka z dziećmi małymi, z dziećmi niepełnosprawnymi, no i właśnie w zabawie się to wszystko odbywało. Więc trochę dzisiaj opowiem o tym, jak ja pracuję i jak ja lubię pracować, ale no właśnie trochę chciałam się podzielić jakimiś takimi kawałkami mojego warsztatu z pracy z dziećmi, z którymi komunikacja jest również bardzo utrudniona. Więc tak, kilka słów o zabawie, żeby przypomnieć czy przybliżyć kilka definicji, czy też w ogóle jak rozumiemy zabawę. Przede wszystkim w psychologii rozwojowej uważamy, że no jest to jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza forma aktywności rozwijającego się dziecka. I w piśmiennictwie w literaturze można spotkać się właśnie z takimi określeniami i z taką definicją. I psychologowie rozwojowi widzą też i rozumieją, że zabawa jakby dziecko uruchamia do eksploracji, pomaga mu rozwijać się poznawczo, rozwijać jego wyobraźnię, pomaga mu też rozwijać się społecznie i emocjonalnie i bardzo dużo, daje dziecku bardzo dużo możliwości, tak jak na przykład podejmowanie decyzji. I jest kluczowa, jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka we wszystkich obszarach, w których dziecko się rozwija. Ja dzisiaj będę bardziej opowiadała o zabawie, która jest jakby umiejscowiona w kontekście umiejętności społecznych, tak? Czyli komunikacji, relacji, również kontroli emocji, radzenia sobie ze stresem i takiego po prostu bycia z drugim człowiekiem. I tak jak już pojawiło się to przedtem, że dzieci po prostu zaczynają się bawić w bardzo różnych okolicznościach i potrafią się bawić w bardzo różnych okolicznościach, chociaż rzeczywiście czasami trzeba im to troszkę ułatwić albo stworzyć im do tego pewną przestrzeń i fizyczną, i społeczną, i emocjonalną. Ja tutaj chciałam pokazać taką klasyfikację zabawy, którą szczególnie lubię. Tych klasyfikacji zabawy jest cała masa. To jest w ogóle, tak nawet nie ma co zaczynać o tym mówić, bo tego jest bardzo dużo. Ale to jest moja ulubiona, która właśnie jakby mnie zawsze jako praktykowi pomagała. Ona jest dosyć prosta, ale pokazuje to wszystko, albo prawie wszystko, co dziecko w zabawie robi. Profesor Maria Żebrowska kiedyś zaproponowała właśnie taki podział na zabawy tematyczne, od bardzo prostych zabaw tematycznych, w które angażują się malutkie dzieci, tak, i gdzie są zabawy na niby, po no już zabawy takie udramatyzowane, z zasadami, w których dzieci rzeczywiście odgrywają bardzo złożone role. Potem są zabawy konstrukcyjne, które są w swojej naturze twórcze. Tutaj dzieci robią coś z niczego. Dzieci potrafią budować, konstruować w zasadzie ze wszystkiego, nie potrzebują klocków. Dziecko może zbudować fascynującą budowlę z gałęzi, a potem jeszcze połączyć tę zabawę konstrukcyjną z zabawą tematyczną i umieścić te konstrukcje w jakimś kontekście. I umieścić też siebie w tym wymyślonym kontekście.
Mamy też zabawy ruchowe i to są w zasadzie wszystkie zabawy związane z ruchem, od po prostu biegania, zabaw w berka, przez zabawy z piłką, wchodzenie na drzewa, a także również uprawianie sportu. Chociaż niekoniecznie takiego nastawionego na osiągnięcia. Tutaj raczej jest to po prostu celem jest ruch. Rozmawia się też w psychologii rozwojowej i w ogóle tak w kontekście zabawy o tym, czy zabawy mają reguły, czy też nie. Jest sporo dyskusji na ten temat w literaturze. I ja tutaj wybrałam takie podejście, w którym uważamy, że dzieci tworzą reguły w zabawie, że zabawy mają reguły, ale najczęściej jest tak, że to dzieci te reguły tworzą i same one narzucają sobie pewne ograniczenia, tak? No bo jak dziecko bawi się w coś, na przykład bawi się w sprzątanie, malutkie dzieci często tak robią, no to tak ono udaje, że sprząta, albo też może myśleć, że sprząta. Ale ta zabawa ma pewne zasady, tak? ma pewne ograniczenia. Zabawy ruchowe również mają pewne ograniczenia, które dzieci rozumieją, tak jak zabawa w berka, podczas której dzieci nie biegają bez celu. One mają bardzo wyraźny cel. Chodzi o to, żeby złapać tego, tak, którego złapać należy. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że te ograniczenia są umowne, można je zmienić, ale potrzebna jest do tego komunikacja i porozumienie. I musimy też pamiętać o tym, że zabawa często jest niedosłowna. Dzieci mają swoje ulubione zabawy, ale często je modyfikują, dokładają do nie nowe pomysły, wymieniają różne elementy zabaw. Ja będę o tym później mówiła, więc jeszcze to jakoś uporządkuję lepiej. Eksperymentują i często bardzo mocno przekształcają zabawę. Więc tak, ten przebieg nie zawsze jest identyczny i często jest też tak, że dzieci właśnie dodają czy też nadają sens różnym czynnościom, bo dziecko może biegać po pokoju, ale często też jest tak, że jednak jak biega po pokoju, to ono coś robi. Ono może być samolotem, a może być pociągiem, może być też konikiem, który biega. Więc jakby ja o tym mówię, żeby tak trochę przygotować Państwa do tego, jak można konstruować zabawy, no często mając ograniczone możliwości i zasoby. Więc chciałabym zacząć od powiedzenia o przestrzeni, w jakiej zabawa się odbywa, o tej przestrzeni fizycznej. Warto jest taką przestrzeń zorganizować i jakoś ją wyznaczyć. Nie chodzi o to, żeby te granice były bardzo sztywne, żeby można było się bawić tylko w tym miejscu i w żadnym innym, ale tak, warto jest jednak pamiętać o tym, że ta granica musi być przepuszczalna, ale dobrze jest jakby dzieciom stworzyć pewną ramę właśnie też taką fizyczną. Przydaje się dywan czy wykładzina, coś miękkiego, żeby móc na tym usiąść, żeby nie siedzieć czy też nie leżeć na twardej podłodze. Kawałek materaca, tak, też się przyda. Mogą być też poduszki do siedzenia, które można układać na różne sposoby, na przykład w kręgu, czy też wykorzystywać je jako zabawki. Można z nich zrobić na przykład pociąg. Może się przydać kawałek śliskiej podłogi,
Ja bardzo lubię mieć śliską podłogę, bo często czerpię z ćwiczeń proponowanych przez Weronikę Szerborn, a do nich przydaje się śliska podłoga i kocyk. Przyda się kilka kocyków. Przydadzą się też pudła na zabawki, na książeczki, na przybory i przyda się tablica, bo jak dzieci coś tworzą, czy rysują, czy malują, czy wyklejają, wydzierają, to warto jest potem te ich prace wyeksponować. No właśnie, i jak z tej przestrzeni korzystać? Ja proponuję korzystać z niej w taki jak najbardziej naturalny sposób, ale korzystać też z tego twórczo. Tak jak już wspomniałam, na przykład zabawa na podłodze może obejmować całą podłogę, ale można też właśnie wyznaczyć przestrzeń na jakieś aktywności o trochę mniejszym zasięgu, na przykład spokojniejsze, które pomogą się wyciszyć, które pomogą obniżyć trochę poziom energii i które trochę pomogą też dzieciom się wyregulować. Więc właśnie czy mata, koc, wykładzina, poduszki mogą być, ale można też użyć zwykłej żółtej taśmy klejącej, jeżeli nie mamy jakichś takich większych zasobów. W takiej wyznaczonej przestrzeni możemy się też bawić, możemy też ją wyznaczać sami z dziećmi, na przykład formując w ogóle koło i bawiąc się ruchowo, czy bawiąc się też językowo w kole, tak, nie wiem, czy śpiewając, czy bawiąc się wierszykami, piłką i tak dalej. Warto jest mieć stolik i dopasowane do niego krzesełko. Takie małe stoliki, małe krzesełka bardzo fajnie się sprawdzają z przedszkolakami, z dziećmi w wieku przedszkolnym, którym trochę też potrzebne są te takie naturalne granice, wyznaczone krawędziami, że jakby już za tą krawędzią się nie da malować, tak, czy mazać plastelliną, a chronimy też wtedy podłogę, ubranie i tak dalej. W przestrzeni możemy też organizować takie zabawy w powietrzu, takie zabawy na stojąco, które mogą się właśnie na przykład odbywać w kole, ale niekoniecznie. Mogą też to być takimi zabawami w powietrzu, mogą być na przykład zabawy balonikiem albo zabawy bańkami mydlanymi. I one mogą nam bardzo dobrze posłużyć do regulowania poziomu energii, jeżeli potrzebujemy trochę dzieci wyciszyć, albo jeżeli potrzebujemy trochę dzieci rozkręcić. Bardzo też one sprzyjają kierowaniu uwagą dzieci, tak, bo możemy korzystając z różnych takich technik, jak na przykład pauza, przyciągać do siebie uwagę dzieci, które na przykład czekają na to, żebyśmy wypuścili następną porcję baniek. Na większej przestrzeni możemy angażować dzieciaki w zabawy przeróżne, od zwykłego berka przez raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. W większości kultur te zabawy są, one mogą mieć niewielkie różnice, ale są. No i oczywiście można korzystać też, ja powtarzam, tak mówię o Szerborn, bo ja po prostu lubię te ćwiczenia, tylko że właśnie do tego przydaje się śliska podłoga i koc. I to są też takie zabawy, do których można, jeżeli mamy taką możliwość, to do których można angażować rodziców, którzy też mogą potrzebować trochę odsapunku i trochę właśnie tej czystej radości i też takiego po prostu pobycia z dzieckiem. I te zabawy fantastycznie się do tego nadają. Można też, ja tutaj napisałam o budowie bazy.
Dzieci bardzo lubią budować bazę. I to jest też taka aktywność, którą można zaangażować też rodziców. A jeżeli mamy grupę mieszaną, to te zabawy ruchowe na większej przestrzeni, ja tutaj mówię o grupie mieszanej, takiej, gdzie mamy na przykład dzieci ukraińskie, dzieci polskie, to są takie zabawy, które nie wymagają znajomości języków obcych, a można bardzo fajnie grupę zintegrować i zaprosić ich do wspólnych zabaw. No i oczywiście tak, tą największą przestrzenią, jaką możemy dysponować, no to jest oczywiście tak, to cała ta przestrzeń na zewnątrz, czy to plac zabaw pobliski, czy las, czy chociażby boisko, tak, szkolne, czy w ośrodku, w którym dzieci przebywają. I tutaj możemy w zasadzie robić no wszystko to, o czym mówiłam. Tu można bawić się i tematycznie, można bawić się i konstrukcyjnie, twórczo, można wynieść kredę, jeżeli jest taka możliwość, i rysować kredą na chodniku, bawiąc się w klasy na przykład, czy w węża. Tak, więc tutaj mamy, no możemy od po prostu prostych zabaw ruchowych z małymi dziećmi, pogryźć zabawy z zasadami, które organizujemy i którymi jakoś tak zarządzamy, bądź którymi zarządzają dzieci. Teraz parę słów o zabawkach i materiałach. Ja je podzieliłam na pewniaki i na te mniej oczywiste. Pewniaki są dosyć oczywiste. I tutaj zachęcałabym do stworzenia takiego swojego własnego magicznego kuferka, w którym będziemy te zabawki mieć. Oczywiście nie wszystkie, ale można mieć taki magiczny kuferek, w którym mamy te szczególnie atrakcyjne zabawki, którymi dzieci też lubią się bawić i dzięki którym można dzieciaki zaangażować w różne ciekawe zabawy, tak, za pomocą których dzieci mogą też no, poopowiadać nam o tym, jak się czują i co myślą. Więc z pewniaków tak, oczywiście klocki, wszystkie do zabaw konstrukcyjnych, zabawki z łączkami, klocki, patyczki, kuleczki, takie do nakładania. Tego typu zabawki są dobre i dla dzieci w wieku przedszkolnym, i dla dzieci w wieku szkolnym. Dzieci w wieku przedszkolnym oczywiście po prostu sobie łączą dla zabawy, natomiast dzieci w wieku szkolnym już mogą coś tworzyć. Piłki przeróżnej wielkości, pojazdy małe, duże, wszelkie miniaturki. Ja miniaturki uwielbiam, to jest coś, co ja zawsze miałam w swoich zasobach terapeutycznych i to były tak po prostu no, miniaturowe reprezentacje rzeczy prawdziwych, tak, takich jak zabawkowe jedzenie, mebelki, kuchnia, łazienka, mały stolarz, mały lekarz, mały elektryk nawet, ale też ludziki, figurki bohaterów, zwierzątka, dinozaury. Śmieszne zabawki, tak, takie trochę głupie zabawki, ale na przykład tak, taka mini sztuczna szczęka, którą się nakręca i ona biegnie przez stół i na przykład z tego stołu może zeskakiwać. Wszelkie tak nakręcane w ogóle zabawki, takie nieduże. Również tak, jakieś zabawki takie nieoczywiste, zaskakujące, ale też coś, co teoretycznie zabawką nie jest, ale może nią być, tak, nie wiem, taka piszczałka na przykład, tak, noworoczna, albo kapelusiki takie na imprezę. Również instrumenty muzyczne mogą się przydać. Nie muszą to być takie bardzo głośne instrumenty muzyczne. To mogą być marakasy, kastaniety. One nie są bardzo głośne, więc jeżeli pracujemy z dziećmi na przykład w ośrodku i opiekujemy się nimi w ośrodku, w którym przebywają z całymi rodzinami, no to żeby nie dokładać, tak, też zmęczonym dorosłym możemy mieć takie cichsze instrumenty. Nie mówię, że to trzeba od razu całą perkusję. Oczywiście zawsze kredki, suche pastele, suche, bo tak nie brudzą, pastele olejne brudzą bardzo.
Suche są łatwiejsze w obsłudze, ołówki, klej, również taki, który nie brudzi. Papiery do rysowania i bardzo dobre są papiery kolorowe samoprzylepne, z nich można wydzierać, ale można też wycinać, można też no, robić z nich różne kształty. Ciastolina, plastelina też dobra, ciastolina mniej brudzi i w ogóle też na przykład masa solna, masa papierowa też jest bardzo ciekawa, można ją malować. Książeczki i książki bez tekstu. Tak, ponieważ w momencie, kiedy mamy dzieci ukraińskie, no to najlepiej, żeby miały książeczki po ukraińsku, z tym, że wtedy tutaj my nie możemy współuczestniczyć, jeżeli nie znamy języka. Oczywiście też można z tego skorzystać, bo ja jeszcze też powiem o języku za chwileczkę, ale książki bez tekstu są o tyle fajne, że one je można wykorzystywać do pokazywania, do wymyślania, do tworzenia zagadek, do odtwarzania scenek. Więc tak, są naprawdę bardzo takie otwierające i bardzo pomagające w rozwijaniu wyobraźni, a także opowiadaniu o sobie, o swoich przeżyciach. Oczywiście lalki, misie, maskotki jak najbardziej, no i bańki mydlane i baloniki. Bańki mydlane są zawsze bardzo mocnym punktem programu. Mamy jeszcze też takie mniej oczywiste rzeczy, którymi można się bawić i które warto mieć gdzieś tam w zasobach. To wszelkie tekstylia, chusty, chustki, można się nimi owijać, można je sobie zakładać na głowę, można wykorzystywać je do zabawy, tak, gdzie zasłaniamy oczy i się łapiemy. Możemy też wyznaczać nimi jakąś przestrzeń. Można je kłaść na podłodze i na przykład skakać od chustki do chustki. Można bawić się w rzucanie i patrzeć, która dalej poleci. Tak więc tekstylia są bardzo przydatne. Można się też pod nimi chować na przykład. No i oczywiście można je wykorzystywać do wszelkich konstrukcyjnych zabaw. Włóczka, sznurek też się zawsze przydają. Można z nich robić różne rzeczy, można nimi związywać różne rzeczy. Też do zabaw konstrukcyjnych są znakomite i bardzo, bardzo sznurek jest zawsze bardzo przydatny. Foremki do ciastek. Nie trzeba mieć całych zestawów do ciastoliny czy do mas wszelakich. Można mieć po prostu foremki do ciasteczek. Prawdziwe przybory kuchenne i garnki. Starsze dzieci pewnie chętniej wybiorą tego typu materiały i niekoniecznie będą chciały się bawić takimi przedszkolańskimi miniaturkami, na przykład właśnie kuchennymi. Skarpetki i rękawiczki bez pary, które można wykorzystywać do robienia teatrzyku. I również można wykorzystywać je do robienia własnych zabawek. Dlatego też guziki, pasmanteria, sztuczne kwiaty, przybory do szycia, ale też dla dzieciaków bardziej zainteresowanych bardziej technicznymi zabawami, śruby, śrubokręty, kawałki desek, drewna, świder, pilnik, papier ścierny. Zauważcie, że nie ma tu piły, tak, bo oczywiście pilnujemy bezpieczeństwa. Ale też kolorowe magazyny, na przykład jeżeli nie mamy papierów kolorowych, one się zresztą bardzo szybko kończą, to na przykład kolorowe magazyny, tak, takie kolorowe, no nie wiem, tam typu jakiś, tak, nie wiem, L czy tego typu do wydzieranek, do wycinanek, do też robienia lalek. Jak najbardziej. Zawsze taśma klejąca się przydaje, różne rodzaje wielkości, kreda chodnikowa jak najbardziej i gry planszowe. Są gry uniwersalne, które nie wymagają znajomości języka i w które mogą grać dzieci i młodsze, i starsze. Tak, i dobrze jest mieć planszówki i w ogóle takie gry stolikowe również, na przykład Jenga jest taką grą, która no nie ma planszy, a jest taką grą stolikową, która może być bardzo, bardzo przydatna i też bardzo integrująca i po prostu może to być kupa zabawy i dużo śmiechu.
Zawsze materiały i aktywności dobieramy do wieku i do poziomu rozwoju dzieci. Nie wiem, w jakim wieku są dzieci, z którymi Państwo pracują, ale zakładam, że mogą to być dzieci od całkiem małych, przez przedszkolne, również dzieci w wieku szkolnym. I warto też przyjrzeć się ich poziomowi funkcjonowania. Dzieci, które mają ciężkie przejścia, mogą funkcjonować trochę niżej, w takim sensie, że mogą zachowywać się jak dzieci młodsze niż tak, i wtedy można im jak najbardziej zaproponować zabawy i też takie materiały do zabawy dla dzieci młodszych. Dobrze jest mieć, ja mówiłam o tym kuferku, ten kuferek się przydaje, bo on jest motywujący. Tak, dobrze jest też, jeżeli w kuferku te różne atrakcyjne zabawki się zmieniają, no, żeby przyciągać dzieci do zabawy, żeby przyciągać dzieci też do siebie i żeby one rzeczywiście chciały przychodzić do tego kącika zabaw, do tego miejsca, tak, gdzie coś się dzieje. I żeby też chciały angażować się po prostu w interakcje i w relacje z nauczycielem czy z opiekunem, tak, który tam w tym kąciku jest i na nie czeka. Więc fajnie, żeby one się zorientowały w pewnym momencie, że tak, że te ciekawostki, że te różne ciekawe zabawki są i one nie są ciągle takie same. I dobrze jest też pamiętać o poziomie energii. Zabawa bardzo dobrze służy regulacji emocji, regulacji właśnie poziomu energii. I możemy wykorzystywać ten naturalny rytm zabawy. Z zabawami jest trochę tak, że one zawsze osiągają jakiś szczyt i jest strasznie wtedy głośno, jest bardzo dużo energii, wszyscy biegają i tak mamy wrażenie, że jesteśmy na granicy też jakiegoś konfliktu i potem, tak, jeżeli pozwolimy zabawie się rozładować, to dzieci naturalnie przejdą w taką spokojniejszą energię i w taką spokojniejszą zabawę. Warto jest to obserwować, nie ingerując na początku. Warto jest to poobserwować, żeby zobaczyć, jak dana grupa dzieci sobie z tym radzi, jak one sobie te energię, tak, jak one sobie te emocje regulują, jak one sobie to napięcie też regulują. I w pewnym momencie, tak, jeżeli mamy poczucie, że jest to potrzebne, to możemy zgodnie z tym naturalnym rytmem proponować im, jeżeli są bardzo rozkręcone i rozbrykane i mamy poczucie, że trochę jest za bardzo, to możemy im zaproponować coś spokojniejszego i spokojnie, tak, jakby przeprowadzić je, zaproponować im coś innego, oczywiście nie ucinając tego, co robią, tylko właśnie obniżając, wprowadzając nowe elementy, czy też nowy materiał, czy jakąś zmianę w aktywności, w którą one są zaangażowane, żeby właśnie ten poziom energii na przykład obniżyć, tak? A jeżeli widzimy, że dzieciaki są klapnięte, mało zaangażowane, to możemy zaproponować im coś, o czym wiemy, że je rozkręci. No dlatego ja też wspomniałam, że te bańki są mocnym punktem programu, bo to jest coś, co zazwyczaj rozkręca klapnięte i takie mało zmotywowane dzieci. No, na przedszkolaki to działa w zasadzie zawsze, z dziećmi w wieku szkolnym najczęściej też. Natomiast tak, może pojawić się taka sytuacja, w której tak, czy też pojawia się dziecko, które sprawia wrażenie, jakby nie chciało, jakby było mu trudno, tak, z którym
jest nam trochę trudniej się porozumieć, jest nam trudniej wejść w interakcję, z którym troszkę trudniej się dogadać. I teraz z mojego doświadczenia wynika, że dorośli mają tendencję do takiego wpychania się dziecku w jego przestrzeń wtedy, tak? Bardzo mocno się wtedy zaczyna proponować różne rzeczy. A to może to, a to może tam, a tym się pobaw, a tamtym się pobaw, a zrób to, a co tak siedzisz? I od razu mówię, że to nie pomaga. Warto jest na pewno z tym dzieckiem trochę pobyć i też jakby otworzyć mu przestrzeń na to, żeby ono samo chciało, żeby ono zaczęło na nas patrzeć, żeby ono zaczęło nas o różne rzeczy pytać, nawet bez znajomości języka, którym mówimy, czy bez znajomości języka w ogóle, żeby ono zaczęło tak dążyć do tego, żeby się z nami bawić. Więc tak, to, co tutaj jest na slajdzie, to są tak naprawdę techniki wzięte z terapii po prostu, z pracy terapeutycznej. I one są prościusieńkie, tak? Przede wszystkim bądźmy w polu widzenia dziecka, niech ono nas widzi. To nie znaczy, że ono musi nawiązywać z nami kontakt wzrokowy, to nie znaczy, że ono musi na nas patrzeć. To raczej jest tak, że my jesteśmy otwarci na to, że ono na nas patrzy. Więc jeśli dziecko siedzi na podłodze, to usiądźmy sobie obok niego. Możemy mieć jakąś inną zabawkę, możemy być bez zabawki. Możemy wziąć sobie książeczkę i ją przeglądać. Jeżeli dziecko leży, połóżmy się obok, jeżeli to możliwe, oczywiście, skierujmy twarz w stronę dziecka. Jeżeli dziecko się odsunie, no to znaczy, że położyliśmy się, czy też usiedliśmy za blisko. Jeżeli siedzi przy stole, możemy usiąść obok, oczywiście nie tuż obok, ale na przykład tak, jakby pod kątem. Natomiast na pewno nie wymagajmy, żeby dziecko patrzyło. Dobrze jest też się upewnić, że dziecko nas słyszy i do tego zawsze bardzo dobre są efekty dźwiękowe podczas zabawy. I to nie muszą być żadne konkretne efekty dźwiękowe, tak? To mogą być efekty dźwiękowe, jakie wydaje samochodzik, jak jeździ, jakie wydaje ludzik, jak robi tup, 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 jakie wydają, tak, jeżeli mamy zwierzątka, to udawajmy głosy zwierzątek, nawet jeżeli jest nam głupio i to nie jest tak jakby takie supernaturalne, a dla dorosłych często nie jest, to jednak próbujmy, tak? Bo znowu, jeżeli dziecko nie chce z nami rozmawiać, to próbami rozmowy na pewno nie skłonimy go do tego, żeby zaczęło z nami rozmawiać. Możemy podkładać dialogi pod zabawę lodzikami i miniaturami i tutaj język nie jest specjalnie ważny. Jeżeli jest bariera językowa, no to niech te dialogi nie muszą mieć sensu, a mogą też opierać się o efekty dźwiękowe, o wokalizację, tak, jakieś mruczanki, śpiewanki, więc tak tutaj tylko wyobraźnia nas ogranicza tak naprawdę. I jeszcze jedna rzecz. Z takimi dziećmi, którym jest trudniej, które nie przychodzą same z siebie, tak jak już mówiłam, nie kierujmy nimi. Naśladujemy dziecko, proponujemy niewerbalnie własne pomysły i urozmaicenia, więc jeżeli na przykład dziecko bawi się samochodzikiem, weźmy drugi samochodzik i zaproponujmy wyścig. Jeżeli bawi się misiem, niech przyjdzie drugi miś i się pojawi i robi, i niech ten nasz miś robi też coś obok misia dziecka. Tak, więc proponuję raczej być obok i być dostępnym, być pomocnym też, jeżeli dziecko potrzebuje z czymś pomocy, nie wiem, potrzebuje otworzyć coś, nie czekajmy, aż nas poprosi, tak, po prostu zróbmy to za nie.
z uśmiechem i też nie oczekując dziękuję, nie oczekując też jakiegoś bliższego, tak, nie oczekując kontaktu wzrokowego. To się naprawdę nie musi zadziać od razu. Spokojnie możemy być pomocni i dziecko w pewnym momencie nas zauważy. Jeszcze o komunikacji. Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której no, dzieci nie mówią po polsku, tak, albo znają parę słów, my nie znamy ukraińskiego, albo znamy kilka słów, no to no nie przeskoczymy tego, więc trochę tutaj proponowałabym, żeby ta komunikacja była jak najprostsza, jak najbardziej zrozumiała, oparta o naturalne gesty, o mimikę i też, żeby no, trochę się pilnować, żeby nie mówić za dużo. Dorośli też znowu mamy tendencję do tego, żeby zalewać dzieci naszymi wypowiedziami, zadajemy mnóstwo pytań, komentujemy ciągle, coś dopowiadamy, tak, no, wchodzimy w dygresję, jesteśmy dosyć w naszej komunikacji chaotyczni tak naprawdę i dziecko może tego nie zrozumieć. Jeżeli czegoś nie wiemy, albo jeżeli czegoś potrzebujemy, albo coś chcemy dzieciom zaproponować, możemy to, chyba lepiej będzie, jeżeli to pokażemy. I jeszcze jedna rzecz, ja to tutaj wytłuściłam, żeby korzystać z pauzy. Chodzi o to, żeby dać dzieciom czas na przetworzenie tego, co my do nich mówimy, co im komunikujemy, i dać im czas na odpowiedź. To jest następna rzecz, którą dorośli często robią. Zadajemy pytanie i oczekujemy jak najszybszej odpowiedzi. A tu może być tak, że raz, że bariera językowa, dwa, że jakieś różnice kulturowe, trzy, że no, trudna sytuacja dzieci, cztery, że no bardzo takie warunki dla nich nowe, nieznany człowiek, nieznana osoba. To wymaga czasu, więc jeżeli o coś pytamy, to poczekajmy, dajmy im czas odpowiedzieć. Jeżeli o coś prosimy, no to też poczekajmy. I to jest tak, że ta pauza dotyczy nie tylko komunikacji werbalnej, ale też niewerbalnej, a także w ogóle samej zabawy. Warto jest czasami zrobić pauzę w zabawie, żeby zobaczyć, co się stanie. I ja tutaj jakby też proponuję, żeby nie uczyć dzieci polskiego. Wiem, że tak, no, wiem, że jest ogólnie gdzieś pojawia się taka narracja, że no właśnie trzeba dzieciaki jak najszybciej nauczyć polskiego, żeby sobie lepiej radziły i żeby sobie radziły w szkole. Pewnie tak, ale no ponieważ bardziej zależy nam na tym, żeby dzieciom stworzyć tę przyjazną, bezpieczną przestrzeń, w której one się będą czuły jak w domu, na ile się da, i w której będą się czuły po prostu dobrze i która będzie przynosiła im radość, to odpuśćmy im ten polski. Pozwólmy im po prostu tak mówić i myśleć w swoim języku i otwórzmy się na ten język. I poprośmy dzieci, żeby nas nauczyły, tak? Jak się nazywa to, a jak się nazywa tamto, a jak się mówi to czy tamto po ukraińsku lub po rosyjsku, bo są dzieci, które po ukraińsku nie mówią. Tak, i możemy też jak najbardziej, tak, no tutaj też znowu musimy trochę odpuścić bycie dorosłymi, którzy wszystko wiedzą i musimy pozwolić sobie na błędy i pozwalajmy na to, żeby dzieci nas poprawiały i uczyły. Poprośmy dzieci, żeby nauczyły nas wierszyka, poprośmy dzieci, żeby nauczyły nas piosenki, poprośmy dzieci, żeby, jeżeli mają książki po ukraińsku, nie wiem, czy komiksy, czy książeczki, żeby nam pokazały i żeby nam może coś poczytały. Dajemy też
jak dzieci nam czytają, dajemy im no, kontrolę nad nami, tak? I taką sprawczość, bo to zawsze dorośli czytają dzieciom, dorośli decydują, tak, kiedy się czytanie zaczyna i kiedy się kończy. Spróbujmy może to odwrócić i spróbujmy też, tak, spróbujmy trochę właśnie tutaj odwrócić tę rolę i pozwolić dzieciom, żeby były naszymi nauczycielami. Więc tak, już prawie kończąc, podkreślam tutaj tę potrzebę porozumienia przez aktywności, a nie przez konwersację. Tak, i żeby osiągnąć to porozumienie, no, musimy być źródłem czegoś fajnego, przyjemnych aktywności, tego, co dzieciom sprawia radość, co sprawia im przyjemność, więc jeżeli lubią bańki, no to puszczajmy im te bańki, nawet jeżeli już nas to strasznie nudzi i mamy dosyć, no to jak one proszą o te bańki, no to niech mają. Uwaga, możemy to modyfikować, tak? Dlatego, że jasne, że w pewnym momencie umrzemy z nudów od tych baniek, ale każdą aktywność i każdą zabawę można rozwinąć, można rozbudować, można ją zmodyfikować, dzięki czemu no, nie będziemy się my tak męczyć. Więc możemy zawsze coś podmienić, bańki na balonik na przykład, a balonik na piłkę, a piłkę potem na, nie wiem, piłkę Zośkę, albo możemy, tak, jeżeli zbijamy bańki dłonią, a potem podbijamy balonik, no to możemy potem na przykład zacząć go podbijać różnymi częściami ciała. Tak, więc możemy podmieniać przedmioty, ale też dokładać nowe elementy, możemy wymieniać, tak, dokładać nowy fragment scenariusza. I ja o tym mówiłam, to jest tak jakby coś, co w zabawach dzieci się faktycznie dzieje, one same to robią. Tak, te ich zabawy są różnorodne, są zmienne, więc my jak najbardziej możemy z tego czerpać. Więc jeżeli bawimy się w gotowanie i ta zabawa staje się dosyć powtarzalna, dołóżmy coś nowego, pójdźmy z tymi tak, na niby ugotowanymi obiadami, nie wiem, do mamy i ją poczęstujmy. Tak, czy spróbujmy ugotować z czegoś innego. Tak, więc starajmy się przekształcać, jakby zmieniając, wystarczy czasem zmienić jedną rzecz, zrobić jeden krok do zmiany, i nagle okazuje się, że mamy zupełnie nową zabawę. Jak dzieci to podłapią, to same zaczną też to proponować. Więc tak, możemy właśnie, jeżeli nie mamy dużo miejsca, żeby na przykład dzieci się rozpędzały podczas zabawy w berka, no to ten berek może być chodzony do tyłu. Tak? Albo może to być berek na pupach, tak? Albo może to być berek w takiej pozycji kraba, tak? Że dzieciaki są na stopach i na dłoniach. Więc mamy tutaj dużo możliwości, tak, właśnie modyfikacji, pokombinowania w zależności od tego, jaką na przykład przestrzenią dysponujemy. No i co jeszcze? Pamiętajmy, że jeżeli mamy taki background terapeutyczny, to pamiętajmy, że to nie jest terapia. My jesteśmy po to, żeby dzieci wesprzeć, ale w byciu dziećmi i żeby dać im wytchnienie, tak, żeby one po tym czasie zabawy, w której my towarzyszymy, żeby ono do matki, czy do babci, czy do cioci wróciło no właśnie na tych pozytywnych emocjach, które złapało podczas zabawy z nami. I te pozytywne emocje, żeby do tej relacji wniosło. Pamiętajmy też, że nie wychowujemy dzieci, którymi się opiekujemy. To nie jest ten moment, to nie nasza rola. I może też być tak, że dzieci będą odreagowywać swoje trudne doświadczenia, o czym zresztą zaraz będzie też mówiła Karolina, więc zostawmy, tak? Nie wchodźmy tutaj z wychowywaniem, tak? Z mówieniem, co dobre, co złe, jak trzeba postępować. Ale uwaga, tak,
mamy prawo do swoich granic. To nie jest tak, że mamy być tutaj tak trampoliną i workiem treningowym. Dbamy o granice dziecka, podążając za nim, tak? Będąc właśnie tworząc taką, otwierając tę przestrzeń na to, żeby dziecko mogło się bawić, ale jeżeli dziecko przekracza nasze granice, no to zawsze możemy odejść, odsunąć się. Możemy też w miarę możliwości pokazywać inny sposób rozładowania frustracji, trudnych emocji i możemy też właśnie pracować nad tym rytmem zabawy, nad tym obniżaniem i podwyższaniem energii. No i właśnie tutaj też to nam pomoże dbać o granice innych dzieci, jeżeli mamy grupę. Należy też pamiętać, żeby po prostu zapewnić im odpowiednią ilość ruchu. I no właśnie, tak dopasowując przestrzeń, materiały i aktywności do możliwości dzieci. Jeżeli mamy grupy zróżnicowane wiekowo, no to można je zapraszać po prostu na przemian, raz maluchy, raz starsze, tak, i gdzieś tam sobie też robić przerwę pomiędzy, żeby trochę zadbać o swój odpoczynek. No dobrze, to ja dziękuję. Karolino, ja będę zmieniać slajdy, więc mów, kiedy potrzebujesz. Dobra, potrzebuję. Proszę. Dobrze, dziękuję. To ja bym chciała troszkę pociągnąć ten wątek, który Zosia jakoś Państwu przedstawiła, może troszkę od innej strony. No właśnie, to znaczy Zosia opowiadała o tym, jak można byłoby strukturować dzieciom zabawę, wtedy kiedy ta inicjatywa jest trochę od osoby dorosłej, albo wtedy kiedy można za dzieckiem podążać. Natomiast to, z czym jakoś myślę sobie w coraz większym stopniu się mierzymy, jako osoby pracujące w różnych kontekstach, no również w kontekstach edukacyjnych i kontekstach wychowawczych, no to są takie zabawy, które bardzo zwracają uwagę. I jakby zebrałam z różnych stron pojawiające się już na ten moment pytania, które jakoś padały, czy były kierowane do mnie w różnych kontekstach. Na przykład jak reagować, na przykład co robić, na przykład czy to jest normalne, na przykład no właśnie jak się zachować, jak odpowiedzieć na tą sytuację z takiej pozycji nauczyciela czy z pozycji opiekuna. No i wyobraźcie sobie Państwo takie sytuacje, że oto mamy 6-letniego chłopca, który buduje wieżę z klocków, przy czym, żeby była jasność, to są takie klocki nie duplo i nie takie klocki, co się tak wiecie Państwo łatwo rozwalają, tylko nie wiem, czy Państwo kojarzycie, są takie klocki czasem w świetlicach, które tak się szczepiają na zasadzie takich trzymających się kawałków, to są mocne klocki. Chłopiec, ten 6-latek, buduje wieżę z klocków, po czym z impetem ją niszczy. I teraz, żeby zniszczyć taką wieżę, to naprawdę się trzeba przyłożyć. Klocki rozwalają się po całym pomieszczeniu. Chłopiec potem znów buduje tą wieżę i znów ją niszczy. I znów buduje i znów niszczy. I znów, i znów, i znów. I taka aktywność się utrzymuje i powtarza. Nauczyciel świetlicowy na początku obserwuje chłopca, potem zaczyna jakoś czuć jakiś dyskomfort, a potem zaczyna chłopcu zwracać uwagę, ale dlaczego niszczysz, przecież ładne rzeczy budujesz, ale zobacz, te klocki się rozwalają, ale też sam czuje, że coś tu nie gra, że to jakoś nie jest adekwatna reakcja na to, co się dzieje. To sytuacja numer 1. Sytuacja numer 2. Na przerwie dzieci 10-11 lat bawią się w wojnę, chowają się pod ławkami, tak jak w okopach, strzelają do siebie z takich ołówkowych pistoletów. No i teraz z jednej strony tak jest, że nauczyciel zostając taką myślą myśli sobie, ojej, no dobra, ale to dzieci zawsze tak robiły, tak? Zawsze chłopcy bawili się w taką wojnę, szmaką wojnę, był Spider-Man, był ten, który się już dzisiaj tutaj zresztą pojawił, byli Indianie i kowboje, to jak ktoś jest boomerem, tak jak ja, no jakoś taka sytuacja zawsze była, ale z jakiegoś powodu nauczyciele jakoś też czują, że to jest coś innego, że to jest inny rodzaj zabawy, że to niekoniecznie jest dużo beztroski, tylko pojawia się tak jakoś w przeżyciu i w obserwacji coś jeszcze, co niepokoi. Sytuacja trzecia, którą zresztą wnieśli, drodzy Państwo, studenci, którzy są na praktykach takich przygotowujących do zawodu nauczyciela.
ze swoich obserwacji wnoszą na przykład to, że uczniowie w podstawówce, i to zarówno w 1. klasie, jak i w 7. klasie, robią napisy albo karteczki. No jak karteczki to jeszcze pal licho. No napisy, wiecie Państwo, są w szkole takie miejsca, w których się różne napisy tworzy zawsze, tak? Wszystkie toalety, różne ławki od spodu. I to są takie napisy jak na przykład Putin do grobu, czy śmierć rosyjskim żołnierzom, czy jeszcze bardziej takie mocne teksty. No i teraz można byłoby sobie pomyśleć, jak tu zareagować. Z jednej strony ma się taką myśl, że właściwie od takiej wychowawczej strony no nie jest dobrze życzyć nikomu śmierci. Z drugiej strony konia z rzędem temu, który jakby kto z nas nie miał różnych myśli w podobnym klimacie. No i teraz to jest taki kłopot, że znowu nauczyciele mówią, no i my nie wiemy jak zareagować. Z pozycji wychowawcy dobrze byłoby powiedzieć, nie mówcie takich rzeczy, porozmawiajmy o tym, czym jest wojna, że to są straszne rzeczy, ale z drugiej też strony myślą sobie, no hello, wczoraj siedziałem ze swoim znajomym, przy stole jedliśmy coś i właśnie dokładnie na ten temat w taki sam sposób żeśmy rozmawiali i jakoś w pewnym sensie to się gdzieś jakoś czuje, że jakaś nieadekwatność w tym jest. No i teraz ja miałabym dla Państwa taką propozycję, żeby zanim rozważać to, jak na to reagować, to żeby można było najpierw się zastanowić, jak to rozumieć, tak? To znaczy, na co realnie my chcemy reagować, bo można sobie pomyśleć, że ta zabawa, czy to, co dzieci wnoszą, no to jest na poziomie zachowania coś, a pod tym zachowaniem różne rzeczy stać mogą. No i oczywiście różne rzeczy mogą stać i chciałabym też Państwu powiedzieć, że to, o czym będę mówić, to jest jedna z możliwych wyjaśnień. To nie mam takiego poczucia, że to jest jakby wysycające całe to zagadnienie. Ale Zosiu, mogłabym prosić o kolejny slajd, dziękuję. Ale chciałabym Państwu też powiedzieć o tym, że w tej zabawie to się mogą dziać bardzo różne rzeczy. Oprócz tego, o czym mówiła Zosia, możemy też sobie pomyśleć w ogóle o tym, że zabawa, czy szerzej, jeśli chodzi o starsze dzieci, no to jakaś aktywność, tak, bo to niekoniecznie musi być zabawa, jest takim naturalnym kontekstem ekspresji dla dzieci. To znaczy w ogóle doświadczenia siebie, swojego ciała, swoich kompetencji, swoich emocji, tak, to jest ten kawałek, w którym w pewnym sensie, szczególnie wtedy, kiedy to jest takie działanie spontaniczne, no to tam się może jakby ujawnić to wszystko, co być może jakoś trzymamy, bo nie wypada, bo ktoś kontroluje, wtedy, kiedy jest ekspresja, wtedy, kiedy jest spontaniczność, jakby to się właśnie w tej zabawie nam może wydarzyć. No i teraz, jeśli za tym pójdziemy, to można sobie pomyśleć też o tym, że może to być przestrzeń, w której po prostu odgrywać się będą uczucia, które dzieciom, łamane już takim dzieciom starszym albo młodzieży towarzyszą, a których w ogóle trudno jest doświadczyć gdzie indziej. Tutaj w pewnym sensie to będzie możliwe, bo po pierwsze to jest tylko zabawa i to się dzieje tylko na niby i to jest w pewnym sensie włożone w taki kontekst, który jakoś jest skojarzony z bezpieczeństwem, no właśnie jakoś jest może taki mniej poważny. To jest taki moment, w którym to jest na niby, to jakoś nie jest prawdziwe z jednej strony. Z drugiej strony możemy też myśleć o tym, że to, co się w zabawie rozgrywa, będzie pod pewną kontrolą dziecka i to jest jakby w nawiązanie do tego, o czym ty, Zosiu, mówiłaś, to znaczy o tym kawałku, że o to, jak dzieci się bawią, to też same wypracowują reguły, nie? Same się umawiają, że jak się bawimy w tą wojnę, to jak siedzimy pod tą ławką czy pod tym biurkiem, to są okopy, że strzelamy z ołówków. To jest taki kawałek, który jak Państwo pomyślicie sobie o doświadczeniu takim, przez którą część dzieci była jakoś zaangażowana bezpośrednio, to znaczy ma doświadczenie wojenne, albo też doświadczeniu dzieci, które nie mają takiego doświadczenia bezpośrednio, ale przecież jakoś są w to zaangażowane, to znaczy wiadomości są wszędzie, uczniowie z Ukrainy są w klasach. Jakoś to jest takie doświadczenie, które właściwie jest udziałem nas wszystkich i ono jest przerażające. To jest taka sytuacja, której kontrolować nie możemy, chociaż bardzo byśmy chcieli. I teraz w zabawie odegranie tego w taki sposób, że oto to się dzieje, ale na niby, czyli jest troszkę bezpieczniej, a jednocześnie dzieje się w taki sposób, w jaki my ustalamy, że się dzieje, to jaką może mieć funkcję również, no to takie kawałki w ogóle opracowywania doświadczenia, ale też pewnego
pewnych takich kawałków odzyskiwania kontroli, że ja to mogę zrobić, tak? Że jakoś mogę sobie ten kontekst przerobić w taki sposób, nad którym będę miała kontrolę. Zosia. Ja tu sobie pomyślałam też o tym, jak mówiłaś o kontroli, to pomyślałam sobie, że to jest też taka wojna, którą można wygrać, tak? Jak się tam siedzi w tym okopie pod tą ławką, to można być dzielnym żołnierzem i można tę wojnę wygrać, tak? I jak bardzo dużo kontroli się odzyskuje wtedy. Tak, i to jest też ten taki kawałek, jak Państwo pomyślicie sobie o tym chłopcu, który tak burzy i odbudowuje, burzy i odbudowuje, burzy i odbudowuje, że to jest też takie, można by było sobie pomyśleć, i o tym też za chwilkę będę mówić, że to jest w pewnym sensie no, jakieś w ogóle taka aktywność symboliczna, nie? Ktoś mi coś niszczy, ja potem mogę nawet symbolicznie to odbudować, a potem znowu to zniszczyć, a potem znowu to odbudować. Zosieńko, mogę kolejny slajd, proszę? No i w związku z tym można sobie też pomyśleć o tym, że te różne zabawy różne rzeczy umożliwiają. To znaczy te takie kłopotliwe, te takie, wiecie Państwo, takie nieładne zabawy. Czasem tak niektórzy jeszcze mogą powiedzieć dzieciom: oj, weźcie się tak ładnie bawcie albo grzecznie bawcie. Te zabawy, które dzieci najczęściej teraz w szkole czy na placach zabaw prezentują, one nie bardzo są ładne, to znaczy też trudno się na nie patrzy, jakby wychowawcy, rodzice, nauczyciele zostają w takim pomieszaniu, czy to jest jeszcze zabawa, czy to już jest w ogóle coś innego. I też zobaczcie, te zabawy wcale nie, bardzo często nie sprawiają, że osoba, która na to patrzy, pozostaje beztroska. Nie? To znaczy, że ma takie poczucie, że dzieci się bawiąc, tam właśnie latają z tymi uśmiechami w ogóle na całej twarzy, tylko że tam się różne inne rzeczy dzieją i to rodzi dyskomfort wychowawcy czy rodziców, kimś, kto obserwuje. No i jest takie ciśnienie, żeby powiedzieć: pobawcie się ładnie, w coś ładnego, tak żeby było wesoło. Kiedy tymczasem można sobie pomyśleć też o tym w taki sposób, że oto zabawa będzie umożliwiać dziecku no, w pewnym sensie takie opracowanie swojego doświadczenia, które się dzieje. I teraz co w to opracowanie wchodzi? Po pierwsze, można w ogóle być w kontakcie z tym, co ja przeżywam. Zabawa może być takim kontekstem, w którym trochę tak, jakby można było troszeczkę chociaż odkręcić kran i co więcej, jakoś regulować to, jak mocno ten kran odkręcamy, tak? I jeżeli to tak jest, że ja się bawię, tak jak ty, Zosiu, powiedziałaś, tak, w tego dzielnego żołnierza, to w pewnym sensie, regulując swoją na niby aktywność, mogę też z jednej strony być w kontakcie ze swoim lękiem, ale z drugiej strony też w pewnym sensie, no właśnie, może być trochę tym dzielnym żołnierzem i się kontaktować i z jedną, i z drugą stroną. Co więcej, przyjmując taką albo inną rolę, umawiając się na to albo na coś innego, wędrując między jednym a drugim okopem w tej zabawie, no właśnie mogę regulować, tak, ten swój kontakt, czy to jest za dużo, czy to nie jest za dużo. To jest cały czas, no właśnie, opracowywanie doświadczenia. Co więcej, to się przecież nie dzieje w próżni. Ja tego nie robię samemu. Te zabawy, które się dzieją, one się dzieją albo w obecności i przy aktywnym uczestnictwie innych, wtedy, kiedy się razem bawimy w tą wojnę, tak? I wtedy to już jest nie tylko moje doświadczenie, ale to jest nasze doświadczenie. I ja wtedy wiem, że inne osoby w pewnym sensie współprzeżywają, albo też, tak jak ten chłopiec, który rozwala, mogę mieć taką sytuację, że przynajmniej ktoś to widzi. Tak, że w idealnej sytuacji, że może na to zareagować, że może coś jakoś się do tego odnieść, że może coś nazwać. W sytuacji takiej, w której dzieci albo nawet adolescenci, tak, będą pisać Putin do grobu, no to też można sobie pomyśleć, jaką z kolei taka aktywność ma funkcję. Być może, tak, to jest też taki kawałek, w którym, no i to jeszcze zobaczcie, drodzy Państwo, to są albo karteczki, albo napisy, to jest komunikat. To jest jakaś wiadomość, to jest informacja. Tak? W związku z tym w ogóle zabawa w pewnym sensie też będzie sposobem i jest sposobem i kontekstem komunikowania tego, co, jakby jak wygląda ten wewnętrzny świat dziecka, tudzież nastolatka, co tam jest. I pytanie oczywiście pozostaje takie, no jak do tego się odnosić, tak jak to adresować.
Jeśli to tak jest, że mam ten kontakt ze swoimi emocjami, że mogę jakoś je pokazywać i przeżywać wręcz, tak, z innymi, albo liczyć być może, albo komunikować się, chociaż tyle, no to też to, co umożliwia mi ta sytuacja, to w ogóle stawianie im czoła, tak? To znaczy, że ja mogę w pewnym sensie stanąć tutaj i przez chwilę pobyć z tym moim lękiem i być może, no właśnie, regulując go, sprawić, że on przestanie mnie zalewać, że on przestanie mi albo wychodzić mi bokiem, albo złość, tak? Bo lęk to jedno, ale jak sobie pomyślicie Państwo no, o tym chłopcu, który rozwala, no to w tym rozwalaniu to jest potwornie dużo złości. To po prostu, żeby rozwalić takie klocki, to naprawdę trzeba mieć krzepę. Więc to jest też taka rzeczywistość, nie? W której będzie się pojawiać, czy będzie możliwe no, rozładowanie, ale też stawienie czoła temu w taki sposób, który jeszcze, umówmy się, jeśli chodzi o klocki, nie jest nikomu zagrażający. Oczywiście za chwilkę będę Państwa zachęcać do tego, żeby pomyśleć, no, co jeśli to gdzieś wychodzi poza te ramy, które mamy trzymać. No właśnie, o kontroli samoregulacji troszkę już powiedziałam. No i właśnie to tak jest, że ja bym chyba zachęciła Państwa do tego, żeby móc pomyśleć o tym, że coraz częściej wśród dzieci, i to nie tylko dzieci znaczy nie tylko dzieci z Ukrainy, ale też po prostu polskich uczniów, którzy przecież są w tej rzeczywistości, mają tych ukraińskich kolegów, oglądają wiadomości, czytają gazety, chodzą po ulicach, jeżdżą autobusem, w których gra radio, nie da się od tych informacji uciec. Dlatego też te zabawy nie będą grzeczne, takie poprawne i takie ładne i takie wesołe. Tam będzie teraz bardzo dużo więcej różnego rodzaju uczuć, które się będą się pojawiać. No i teraz oczywiście pytanie jest takie, no jak do tego podchodzić? Co ma nauczyciel, wychowawca, tak? Czy ma się osadzić w tych takich butach wychowawczych i powiedzieć nie, tak nieładnie, tak nie robimy, to jest zła zabawa? Czy też ma robić jakoś inaczej, no ale z drugiej strony co? No i co w takiej sytuacji, w której ta zabawa w Państwa poczuciu, czy w naszym poczuciu gdzieś wykracza poza te granice, które są granicami bezpiecznej zabawy. No i teraz będę prosić o kolejny slajd. No i teraz tak, co robić? Więc powtarzam z Zosią. Pozwalamy się dzieciom bawić. Pozwalamy się dzieciom bawić. Oczywiście w taki sposób, który jest bezpieczny. Cokolwiek to znaczy. To jest tak, że dorosły, nawet jeśli nie zaprasza dziecka do zabawy, nie organizuje dziecku zabawy, tylko oddaje dziecku przestrzeń do zabawy, co będzie bardzo ważne też w tej sytuacji, będzie strażnikiem granic tej zabawy. Z tego prostego powodu, że jest dorosłym i musi mieć pieczę nad tym, co się wydarzy. I teraz ta zabawa, dobrze oczywiście, żeby była bezpieczna w takim kawałku po prostu fizycznego bezpieczeństwa, to znaczy ołówki być może to jest jeszcze super pomysł, ale już jakby dzieci chciały bawić się w wojnę za pomocą cyrkla albo nożyczek, to pewnie można by było jednak im zaproponować zmiękczenie narzędzia. I oczywiście to jest taki fizyczny kontekst, ale oczywiście też Państwo, no, dobrze by było patrzeć, na ile no, ta zabawa nie narusza granic, to znaczy mieć faktycznie baczenie na tą zabawę i patrzenie, na ile na przykład to tak nie jest, że któryś uczniów to narusza, że coś się dzieje za bardzo, że wtedy, kiedy uczeń na przykład jakiś chce się wycofać, to nie może tego robić. To jest też taki moment, w którym miękka interwencja wychowawcy byłaby potrzebna. Nie? To znaczy na przykład powiedzenie, widzę, że się w to bawicie, widzę, że to jest zabawa, w którą wszyscy jesteście zorganizowani, ale pamiętajcie, że wtedy, kiedy ktoś mówi nie, to mówi nie i to szanujemy. Innymi słowy, jakby takie trzymanie pieczy, żeby z jednej strony możliwe było to odreagowanie, no ale z drugiej strony, żeby ono nie było w pewnym sensie naruszające, czy intruzywne, czy zbyt trudne dla osób, które wyjściowo się angażują, tak? Bo tak jak Zosia powiedziała, zabawy mają swoją dynamikę, można się zapamiętać, że tak się wyrażę, w zabawie i wtedy często te granice się rozmywają. Im młodsze dzieci, tym bardziej. No przecież to tak jest, że jak jesteśmy w przedszkolu, to nie jest tak, że się dzieci bawią w Ninjago. Dzieci są Ninjago przecież, tak? To jest w ogóle absolutna, pełna identyfikacja i to się rzeczywistość odpływa. Więc oczywiście dorosły trochę będzie od tego, żeby gdzieś trzymać tą granicę, tak? I kontaktować dzieci z rzeczywistością wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Naciskasz za mocno, rzucasz za mocno, troszkę lżej. Jeśli chcesz mocno rzucać,
to może niekoniecznie tym, może zrób sobie kulkę z papieru i nią rzucaj. Nie? To jest też taki kawałek, zobaczcie Państwo, też przekierowywania albo umożliwiania podobnego rozładowania napięcia za pomocą mniej drastycznych środków. To znaczy, jeśli dzieciaki na przykład rzucają w siebie, nie wiem, kapciami i jest taka potrzeba i to się dzieje, bo ta walka gdzieś musi zachodzić, to naprawdę można im zaproponować na kolejnej przerwie zabawę w wojnę albo w takie potyczki za pomocą tych kulek z papieru właśnie. Nie? Jakby to jest coś, co będzie bardzo podobne, ale jakoś będzie spełniać tą funkcję, ale jednocześnie będzie trochę bardziej bezpieczny. To, nad czym jeszcze można pomyśleć, to nad tym, na ile to tak jest, że zabawa albo aktywność jest takim zaproszeniem do rozmowy. I ja tutaj myślę o tych dzieciakach, które no właśnie te różne karteczki i komunikaty formułują, tak, że śmierć rosyjskim żołnierzom, albo że Putin to tam, albo gdzie indziej. I że tylko teraz pytanie jest takie, o czym jest ten komunikat? I może warto by się było też zapytać, o czym jest ten komunikat, bo łatwo, wydaje mi się, no właśnie, myślę sobie, że no właśnie, że dosyć trudno jest poradzić sobie samemu, to znaczy myślę, jakoś to będzie bardzo też o jakichś moich doświadczeniach i moich własnych myślach na ten temat. Z jednej strony z takim byciem w butach wychowawcy i jakiegoś rodzaju sprzeciwem wokół pisania różnych rzeczy na różnych przyrządach szkolnych, to po pierwsze, a po drugie, no właśnie na życzeniu komuś śmierci. Z drugiej strony to też jest jednak taki kawałek, no właśnie, że w pewnym sensie to jest o jakimś naszym wspólnym doświadczeniu, to znaczy myślę, że dużej części z nas, ogromnej złości na to, co się dzieje, ogromnego lęku związanego z tym, co się dzieje, no właśnie poczucia kontroli albo poszukiwania takich rozwiązań, które na przykład w naszym poczuciu miałyby przynieść natychmiastową ulgę i na przykład koniec wojny. Tak? I myślę sobie, że to jest taki kawałek wokół tego, żeby no właśnie w jakimś sensie adresować może niekoniecznie samo wykonanie i to, co dzieci zrobiły, pomazałeś, napisałeś, tylko być może zacząć zastanawiać, no właśnie z czego to wynika. Czy to tak jest, że to jest dla Was ważny temat? Czy to tak jest, że my możemy porozmawiać o tym, co się kryje pod tym komunikatem, który no w tej wierzchniej swojej warstwie jest bardzo trudny do przyjęcia i w ogóle trudny do usłyszenia. Z innej strony ja mam taką myśl, że jeżeli to jest taka sytuacja, w której piszą to dzieciaki, które są adolescentami, gdzieś koło, nie wiem, 7., 8. klasy i pewnie liceum, to też jest komunikat do dorosłych i wprost prowokacja. No ja to piszę w takim miejscu, żebyś ty dorosły to zauważył, no i co z tym zrobisz? Czy to tak jest, że ja mogę takie rzeczy napisać i to po prostu umknie, albo zostanie zaadresowany w sam fakt, że ja to napisałem, czy też będzie takie miejsce na to, żeby w ogóle się odnieść do tego, co ja tam piszę i dlaczego ja tam piszę. Też dlatego, że piszę to z jakiejś potrzeby. Ja miałam taką, jak sobie myślałam o tym, co Państwu dzisiaj opowiadać, to ja miałam taką myśl o tym, że bardzo ciekawie też teraz się przedstawiają zeszyty przedmiotowe uczniów. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak byliście może w szkole, jak w zeszytach przedmiotowych, jak była nudna lekcja, to na marginesach się rysowało różne rzeczy. I one to było tak przy okazji, tak człowiek nie zwracał uwagi, co tam marzy. W tej chwili jakby popatrzeć na te zeszyty, to tam są bardzo różne rzeczy i one są absolutnie na temat tego, co wewnętrznie się dzieje w tych uczniach, w adolescentach. Innymi słowy, ja miałabym też taką myśl, czy taki goodbye message właściwie, bo też już patrzę na czas, żeby pomyśleć sobie o tych nieładnych, czy takich trudnych aktywnościach dzieci, różnych, od zabaw indywidualnych, po zabawy w grupie, czy też po takie właściwie nie zabawy, a aktywności mimochodem, jako o w pewnym sensie takim oknie, to znaczy czy drzwiami. To jest takie okno, przez które my możemy być może zajrzeć do tego, co dziecko przeżywa i być może możemy jakoś zaadresować to, co dziecko przeżywa. Może możemy jakoś nazwać to. Bawicie się, bo widzę, że jak się bawicie, to wtedy widzę, że budujesz i niszczysz, ale jak zniszczysz, to odbudowujesz. To znaczy, że można coś odbudować, no ale potem znowu być może się zniszczy, ale być może potem znowu można odbudować. I to byłoby właściwie nawet nie interpretowanie tego, co się dzieje w zabawie, ale po prostu nazywanie tego, co dziecko robi.
takie towarzyszenie osoby dorosłej daje dziecku poczucie, że to, co ono robi, jest widziane. Co więcej, że te emocje, które przeżywa, no, one mogą w pewnym sensie być zauważone, zaakceptowane przez osobę dorosłą i dzięki temu właśnie może się zadziać to, co w tych takich emocjonalnych zabawach się dzieje, to znaczy pewna ulga związana z tym, że te emocje, które rosną, mogą w pewnym sensie troszkę się opuścić. To trochę znowu z tą metaforą kranu, można go troszkę odkręcić, to ciśnienie będzie odrobinę mniejsze. To ja bym tutaj postawiła kropkę, bo tak mi się zdaje, że to już byłby czas. Być może na Państwa przykłady, Państwa pytania, Państwa wątpliwości, uwagi. Bardzo dziękuję. To ja zatrzymam prezentację, żeby dać Państwu taką wolną przestrzeń. Proszę o